Takiej hardkorowej kustomizacji laptopa jeszcze nie było. I niektórzy nawet mogą powiedzieć, że to jest na tyle szalony pomysł, że nawet może się nie udać. Ja jednak we współpracy z firmą HP i Nvidia stworzę jeden z najbardziej szalonych customów laptopów, jaki do tej pory miałem okazję stworzyć. I tą maskę nie trzymam tutaj bez przyczyny. A takiego projektu na pewno jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście. Zobaczmy, z jakim laptopem mamy do czynienia. A cały motyw będzie inspirowany grą Ghost of Tsushima. Laptop, jaki będzie dzisiaj customowany, to HP Victus 16 z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB. A jeżeli chodzi o projekt, to spójrzcie na to. Tutaj wyświetlają Wam się teraz 3 grafiki. Grafiki, które wygenerowała sztuczna inteligencja. Wrzuciłem prompt, że chciałbym zrobić customowego laptopa. Właśnie w takim stylu z gry Ghost of Tsushima. Oczywiście nie będę robił bezpośrednio na ekranie, bo niektóre wizualizacje takie są, ale na przykład tutaj ten bardzo mi się spodobał i jego spróbujemy właśnie umieścić z przodu laptopa. Dlatego też właśnie potrzebna mi jest ta maska, którą wydrukowałem na drukarce 3D. I ta maska ma właśnie trafić tutaj. No ale nie możemy zniszczyć laptopa, przykleić tego bezpośrednio tutaj do tej powierzchni. Dlatego muszę zrobić specjalny case, który będzie taką dokładką do całej tutaj przestrzeni, aby ten motyw umieścić na swoim miejscu. I nie wiem, może to zrobię rzepami, może magnesem. Rzepami może być troszeczkę bezpieczniej i lepiej będzie to wszystko oderwać. Ale to wyjdzie w trakcie, czy ten pomysł jest dobry. Sam motyw cały jest szalony, więc trzymajcie kciuki. Tak jak robiłem wcześniej makiety, bardzo często wykorzystywałem styrodur. Jest on lekki, twardy, więc postaram się tutaj centymetr odciąć z tego kawałka, który będzie mógł być właśnie nakładką na laptopa z tej strony. A jeżeli nie mieliście okazji poznać gry Ghost of Tsushima, to gra akcji osadzona w otwartym świecie. Opowiada historię Jina Sakai, jednego z ostatnich samurajów, który broni wyspy Tsushima przed mongolską inwazją w XVIII wieku. Gracz eksploruje malownicze krajobrazy, uczestniczy w dynamicznych starciach i rozwija umiejętności bohatera, balansując między tradycyjnym kodeksem samurajskim, a bardziej niekonwencjonalnymi metodami walki jako duch. Według mnie gra wygląda fenomenalnie. Dzięki kartom graficznym z serii RTX i takim funkcjom jak DLSS 3 z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, DLAA oraz Nvidia Reflex, gra oferuje nam płynną, wspaniałą rozgrywkę. Tutaj możecie też zobaczyć inne przykłady z gry Cyberpunk, jak to po prostu wygląda. Technologia w kartach graficznych Nvidia naprawdę dynamicznie się rozwija i nawet przy słabszym sprzęcie możemy osiągnąć o wiele lepsze wyniki w grach. Ale o tych technologiach powiem trochę więcej w dalszej części odcinka. HP i Nvidia ze swoimi kartami Nvidia GeForce RTX serii 40 to nie przypadek. Dzięki temu połączeniu podczas naszej rozgrywki mamy wiele funkcji, które powodują, że nasza gra jest płynniejsza i wydajniejsza. Co to za funkcje? DLSS 3, które znacząco zwiększa wydajność w grach. GeForce RTX serii 40 korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia dodatkowych klatek i poprawy jakości obrazu. Max-Q jest to zaawansowany zestaw technik opartych o sztuczną inteligencję, które optymalizują wydajność, zasilanie i właściwości akustyczne laptopa pod kątem maksymalnej efektywności. Battery Boost. Kiedy czasami chcemy pograć bez bezpośredniego ładowania, to technologia Battery Boost jest trybem, która pozwala nam cieszyć się ze świetnych wrażeń podczas grania w 30 fps, oferując nawet dwukrotnie dłuższy czas pracy baterii podczas grania. Nvidia Reflex. Technika Reflex pozwala szybciej namierzać cel, zapewnia krótszy czas reakcji i najlepszą precyzję celowania w grach turniejowych. Nvidia Studio. Tutaj delikatna odskocznia od gamingu. Jeżeli wykorzystujemy nasz sprzęt do pracy kreatywnej, jak grafika, montaż, projektowanie 3D, to dzięki sterownikom Nvidia Studio uzyskujemy bardziej stabilną pracę na wspieranym oprogramowaniu, dzięki czemu zwiększa się nasza wydajność pracy. Bazę mam już gotową. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. No na razie to się jeszcze nie trzyma, ale mamy tutaj właśnie naszą bazę, plus dodatkowo później zostanie przyczepiona tutaj nasza maska z różnymi dodatkami. Nie przyklejam jej w chwili obecnej, bo muszę ją pomalować oddzielnie. Będzie mi na pewno o wiele wygodniej pomalować oddzielnie naszą całą podstawę i maskę, a później połączyć to w jedną całość. Jak na jednej z wizualizacji mogliście zobaczyć, będzie tam taki laptop grafitowy z akcentami czerwonego i on spodobał mi się najbardziej, więc na tych kolorach będę się opierał.
Powiem Wam, że coraz ciekawiej to wygląda. Mamy już tutaj troszeczkę to wszystko pomalowane, zaakcentowane. Na pewno chciałbym tutaj dodać troszeczkę roślinności, bo na jednej z wizualizacji taka roślinność była. Co prawda nie wiem, czy uda mi się znaleźć takie czerwone kwiatki jak na tej wizualizacji, no i oczywiście, żeby one były sztuczne. Ja będę chciał coś dodać z takiej roślinności stepowej, którą mam z Dioram, co za chwilę zobaczycie. Wikolem może w niektórych miejscach to umieszczę, żeby nie odchodzić trochę od kolorów. Zobaczę, czy zielony będzie pasował, chociaż nie do końca jestem pewien. Wczoraj już było za późno, sklepy pozamykane, więc w dniu dzisiejszym pojechałem i zakupiłem sztuczne kwiaty. Takie powiedzmy ala, które były na tej wizualizacji. Wziąłem czerwone i listki brązowe, które mogą fajnie wpasować się tutaj do tego złotego koloru. No też nie chciałbym przesadzić, ale żeby to fajnie wyglądało. I tak prezentuje się nasz skończony custom laptopa. Dosyć szalony i odważny, bardziej w formie prezentacji, ale tak właśnie nawiązałem do motywu gry Ghost of Tsushima. Jeżeli ten niecodzienny projekt Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, no i w komentarzu daj znać, co sądzisz o takim szalonym customie. Czy w codziennym użytkowaniu byłby praktyczny? No i oczywiście polecam zobaczyć poprzednie moje materiały. Na razie trzymajcie się, cześć!